Przyjeżdżam do Indii z zamiarem spędzenia tam 2, może 3 tygodni. Nie ma chyba drugiego kraju na świecie, o którym krążyłoby tyle legend, mitów. Nie sądziłem, że w tej podróży indyjską granicę przekroczę aż 3-krotnie i spędzę tam łącznie 1,5 miesiąca, dowiadując się o tym kraju chyba więcej niż bym chciał. Bombaj wita mnie beznadziejnie, w osobie gospodarza hostelu, który przez aplikację do szukania noclegów opchnął mi pokój, który nawet fizycznie nie istnieje. Zamiast pokoju proponuje mi spanie w kilkunastoosobowej oborze, samemu układając się do snu dosłownie pod moim łóżkiem. Początkowo zgadzam się na taki obrót spraw, ale późniejsza opryskliwość gospodarza sprawia, że pakuję się i opuszczam ten cudowny przybytek. Nie zrażając się jakże pomyślnym początkiem podróży, postanawiam przetestować najpopularniejsze mity o Indiach na samym sobie. Chyba każda relacja z Indii rozpoczyna się od kategorycznego przykazu, aby to pod żadnym pozorem nie ładować sobie do gęby ulicznego jedzenia zaraz po przylocie, bo na pewno zatrujemy się i przyjdą na nas same nieszczęścia. Może i tak, ale próbował ktoś? Znajdziemy sobie tu zaraz jakąś najgorszą spelunę. Tam coś widzę jest, ale to jest jeszcze za dobre jak na pierwszy raz. Musi być najgorsze, co będzie na tej ulicy. O, tutaj chłopaszek coś klei. Pani Puri? How much? How much? Rupees. 2? 20. Okay. Spicy? Yeah. Tak jest, ma być na ostro. To jest tak zwane pani puri. O skutkach długoterminowych spożywania tego typu posiłków zaraz po przylocie przekonamy się później. Powiem wam prawdę, jeśli zachoruję na przykład na tydzień. Każdy mówi też, że żarcie, że wszystko, co tylko zjecie, jest bardzo ostre. Ja go poprosiłem, żeby dał ostre. Do czego to porównać? Jak panierka z czegoś, jak z KFC, tylko że w środku nie jest nic opanierowane, tylko to jest puste, on nalewa jakiejś takiej słonawej cieczy do tego. Chuja, a nie ostre. Teraz. Niedobre to jest. Już rozmoczona panierka z zimnym, słonym płynem. Dajcie spokój. Znany powszechnie obyczaj fotografowania obcokrajowców za pierwszym razem przybiera zaskakująco sympatyczne oblicze. Foto. Okej, no problem. No to miał być kolejny z tych mitów do przetestowania, że ludzie podchodzą na ulicę robić sobie zdjęcia, a tu sam się potwierdził. No dobra, wracając do żarcia. Wróćmy się do tej budy, co na początku powiedziałem, że za dobrze wygląda. Hello? One chicken tikka? Sweet and spice. Spice. No i to się prezentuje dobrze. W kurczach w sensie. Ale żeby to było ostre, gdzie to ostre indyjskie jedzenie? Cóż, indyjskie jedzenie nie jest największym problemem tego kraju. Kolejne dni upływają mi na odwiedzinach byłych polskich osiedli w Jamnagarze i Kolhapurze, gdzie za sprawą miejscowych doświadczam praktycznie wyłącznie pozytywnych przeżyć, co widzieliśmy w poprzednim odcinku. Czy tego chcę, czy nie, moja droga pomiędzy tymi miastami przebiega ponownie przez Bombaj. Tym razem znajduję hostel w Kolabie, chyba najbardziej znośnej dzielnicy Bombaju. W mojej głowie zaczyna kiełkować myśl, że może nie takie straszne te Indie, jak o nich mówią. Ale spokojnie, dajmy im się rozkręcić.
Boczne uliczki Kolaby to chyba najprzyjemniejsze miejsce w całym Bombaju. Jest tam po prostu w miarę normalnie. Spacerując, nie potykamy się o śmieci, a bezdomni śpią może ledwie na co drugiej przecznicy. Za to spacer dowolną główną ulicą stanowi realny techniczny problem, z którym przyjdzie nam się zmagać przez większość pobytu w Indiach. Melduję, iż żadnych problemów żołądkowych póki co nie mam, jednakowoż nie zamierzam ustępować w staraniach. No, thank you. Thank you. Oh. No, thank you very much. Oh. Beautiful, thank you. Już widzę, jak ona nic nie chce. We don't give money, buy milk, my brother. 3 sekundy zajęło. I już coś chce. Kurwa ich mać. Nie, no nie dam jej nic. Będzie... I know, but I cannot buy anything for you. You can take it back. Have a good day. Będzie prosić o to, żeby jej kupić niby coś do żarcia, a później się dzieje tak, że ma po prostu zaprzyjaźnionego sklepikarza, który mnie orżnie na hajs, później się z nią podzieli, a żarcie wróci do sklepu z powrotem. Także może nie tym razem. Znajdźmy coś dla siebie do żarcia. Miejscowi żebracy, oszuści i złodzieje opanowali techniki niepojęte dla ludzi z dowolnego innego kraju. Idę zmierzyć się z prawdziwym indyjskim tłumem. Ludzi i bezpańskich psów, wałęsających się na każdej ulicy. How much? 30 rupees plate, 2 piece. 30 rupees. 1 piece. 2 piece. 2 piece. 30. Okay. You want the chili sauce? Spicy. Yeah. Okay, thank you. Samosy to są takie pierożki, jakby to akurat ziemniaki miały w środku, czyli takie ruskie. Jadalne, acz nie najlepsze, czy ostre. Troszeczkę, ten sos troszeczkę nadaje ostrości, ale bez przesady. Oto tak zwana brama Indii. O, selfie. Okay, let's go. Yeah, let's go. Let's go with yours. Okay, no problem. Ten nie podziękował nawet. Jak się jeszcze okaże, w Indiach nie tylko ten przechodzień stoi na bakier ze zwrotami grzecznościowymi. Mimo przebywania prawie ciągle pośród setek ludzi, kontakty nawiązane w Indiach pozostają często skrajnie powierzchowne, a człowiek przez większość czasu czuje się tak samo samotny jak na odludziach Islandii. Tak w ogóle, ta brama została wzniesiona na upamiętnienie lądowania w tym miejscu króla angielskiego Jerzego V w 1911 roku. Nauczyłem się na pamięć, to nie tak, że tam jest napisane na górze. Pokręciłem się tam jeszcze, nie wiem, z pół godziny. Hej. Pokręciłem się tam jeszcze z pół godziny. I w tym czasie podeszła jedna rodzina, żeby sobie zrobić zdjęcie
z jakimś tam ich dzieckiem. A tymczasem kontynuujemy serię ulicznych przysmaków zaraz po przyjeździe, tym razem sok z trzciny cukrowej. Yeah? Oh, no, thank you. No. A tutaj już nie chciał naciągnąć ten. Robią tak, że kogoś upierdolą czymś, a później chcą czyścić to za hajs. Problem bezdomności chyba nigdzie na świecie nie rzuca się w oczy tak, jak w Indiach. O czym możemy przekonać się, spacerując nawet w najschludniejszej, zabytkowej części Bombaju. Słynny dworzec Chhatrapati Shivaji Maharaj, znany skądinąd jako dworzec Wiktorii, wpisany na listę UNESCO. W każdym razie... Cicho. W każdym razie z koleją w Indiach wiąże się kolejny mit, kolejny się wiąże z koleją, mianowicie taki, iż zakup biletów na pociąg w Indiach jest jakoś strasznie skomplikowany dla obcokrajowca, ponieważ obcokrajowiec nie może po prostu iść do kasy, kupić biletu, tylko nie wiem dokładnie. Zapewne Google zna rozwiązanie tego problemu, natomiast ja celowo przyszedłem tutaj głupi jak ciele. It's a counter, but it's Sunday is closed. See, Sunday 8 to 14 only. So now it's closed. Wokół głównych dworców na obcokrajowców polują liczni życzliwi pomocnicy, którzy prowadzą do zaprzyjaźnionych biur, gdzie bilety kupimy w zawyżonej cenie. Ale to pół biedy. Czasami przypadkowy, życzliwy przechodzień informuje, że bilety można kupić tylko kilka przecznic od dworca. Następnie pomaga wynegocjować dobrą cenę za tuk-tuka, który dowozi do na pozór całkiem normalnej kasy turystycznej, gdzie ubrani w służbowe uniformy pracownicy sprzedają bilet. I wszystko wydaje się ok, tylko że cena biletu jest zawyżona 10-krotnie. Wszyscy po kolei, od życzliwego przechodnia, przez kierowcę tuk-tuka, po pracowników biura, to podstawieni oszuści, a bilet niekoniecznie w ogóle jest prawdziwy. Tymczasem kolejnego dnia przychodzę w godzinach otwarcia prawdziwej kasy na dworcu Wiktorii. Prezentuje się obiecująco. No i tak, dobra. Co nam mówią napisy? Tam mamy Only for Railway Employee, czyli tylko dla pracowników, i Foreign Tourist. To właśnie ja! Zobaczcie, jak grzecznie sobie stoją w kolejce. What Air condition, without air condition. With air condition. With air condition. This is the train number for going. Trzeba taki formularzyk rezerwacji wypełnić, ale tu już koleżka się zgłosił z pomocą, chociaż jest po angielsku, może bym jakoś dał radę. No i gitara. Bilety gotowe. Nie wiem, o co tyle krzyku, naprawdę. Żeby jakieś skomplikowane było. Starczy umieć czytać, rozejrzeć się, zobaczyć, które okienko i w drogę. Także niedługo jedziemy na wycieczkę. Zanim jednak pożegnamy Bombaj na dobre, wypada trochę lepiej poznać się z tym gigantycznym miastem. Chodzenie zatłoczonymi ulicami nie pozwala zapomnieć, że jesteśmy w najludniejszym kraju świata. Ale prawdziwa heca zaczyna się, kiedy próbujemy przemieścić się gdzieś dalej. Na wyjście gdziekolwiek indziej niż najbliższa okolica trzeba zarezerwować cały dzień, który w większości spędzimy w taksówkach, tuk-tukach, autobusach i pociągach miejskich. Te ostatnie kosztują dosłownie grosze i bilet kupimy na każdej z setek stacji. Na temat bezpieczeństwa kobiet tutaj wiem mniej więcej tyle, co na temat bezpieczeństwa wiewiórek, bo nie jestem ani jednym, ani drugim, ale wydaje mi się, że bez powodu takich przedziałów by nie instalowali. W ogóle bezpieczeństwo to domena miejskich kolei. Na przykład na samej sieci kolejowej Bombaju dziennie zabijają się średnio 4 osoby.
Ciekawe, co mogło pójść nie tak. सुन ले तो सुन मेरी बात कुड़िए रह जा तो रह जा मेरे साथ कुड़िए दिल में बसा ले ये बात कुड़िए आँख में चोरी Wszechobecne próby wyłudzenia pieniędzy są tak nieznośne, że odechciewa się czegokolwiek. Następni oszuści żądają pieniędzy za wejście do największej pralni świata, do Bigat. I wiem, że jeśli zawołam policję, to nagle okaże się, że żadne opłaty tam nie obowiązują. Ale po prostu szkoda mi na to czasu i zadowalam się widokiem z góry. Pachnie tu proszkiem do prania wszędzie. Kto by się spodziewał? 5 przystanków dalej docieram na słynny slum z Dharavi. Nie wiedziałem, czy na pewno chcę tam iść, wyobrażając sobie zwiedzanie slumsów jako przereklamowaną atrakcję polegającą na podglądaniu cudzego życia. Jednak to, co tam zastaję, na długo zapadnie mi w pamięci. Tak indyjska bieda, jak i indyjskie bogactwo są równie posępne i przytłaczające. Oto slums. Nie jest to jednak taki pierwszy, lepszy, ale drugi, największy w Azji. Nie, pierwszy największy w Azji i drugi największy na świecie, czyli słynne Dharavi. Na powierzchni jakieś 5 razy większej niż krakowskie Błonia żyje tam 1 milion ludzi. Hej, hej. To stąd był ten chłopaszek ze słynnego filmu, którego tytułu może nie będę wymawiał, bo nie wiem, czy oni tutaj lubią być w ten sposób postrzegani. Powinienem nagrać teraz jakiś półgodzinny film, pierdolnąć sobie miniaturkę z głupią miną i dać jakiś taki tytuł. To by się wyświetlenia zgadzały. Ale może pominę ten punkt i po prostu przejdziemy się na krótki spacer. Jak mam być szczery, to trochę przybłądziłem tutaj, więc można dać jeszcze bardziej sensacyjny tytuł. Czy trzeba zginąć, żeby pod tymi kablami przejść? Hello, hello. Dobra, nie będę tam komuś do domu wchodził. Oh, wow. That's good. My name? John. John. Yeah. And yours? Abbas? Abbas. Nice to meet you. Nice to meet you, Abbas. Nie wiem, czy w życiu widziałem tak brudne miejsce. Możliwe, że nie. Możliwe, że nie. Hej, hej. Co ciekawe, nawet tutaj nie śmierdzi aż tak bardzo. No wiadomo, że śmierdzi. Śmietniska wszędzie śmierdzą. Nie wiedziałem jeszcze, że na tle wielu innych części dużych indyjskich miast Dharavi wcale nie jest jakoś szczególnie zaśmiecone. Do tego jest względnie bezpieczne, a ludzie przyjaźni i dumni ze swojego pochodzenia. Mieszkańcy własnymi siłami rozkręcili dość prężny przemysł produkcji skór i na serio jest tam czyściej niż w wielu innych miejscach. Ciekawostką, jaką tutaj zauważyłem, to jest to, że wszyscy tutaj czymś się zajmują, pracują, robią jakieś te skóry tutaj, to miejsce, ta dzielnica.
jest słynna z wyrobu jakichś tam skór. Nie ma w ogóle ludzi śpiących na ulicy i nic nie robiących, jak w sumie wreszcie w Bombaju byli co parę metrów porozstawiani. No a tutaj życie w re, każdy pracuje, głodni nie chodzą, nie żebrzą. Jeden chłopaszek chciał tam, ale to takie małe dziecko, chciało tam 10 rupii ode mnie. I tak niewygórowane stawki jak na żebraków, bo niektórzy to chcieli po 200. Gdzie indziej w sensie, a tutaj tylko jeden mały chłopaszek. Tak to ludzie raczej się uśmiechają. Nie wiem, czy tutaj im się gorzej żyje niż w innych dzielnicach Bombaju. No, nie mnie to oceniać, ale tak na oko wygląda to weselej. Nie powiem lepiej, ale weselej. A skoro już wam odradziłem jeden hostel, to może tym razem polecę. Ten na przykład jest zajebisty, kosztuje 5 razy więcej niż ten wcześniejszy, ale uwierzcie mi, że i tak jest to niewielka różnica w cenie względem tych chlewów za parę złotych, bo naprawdę komfort spania bez karaluchów, nie przyklejania się do podłogi, pójścia do kibla bez obrzydzenia, obsługi, która jest grzeczna i uprzejma. Myślę, że jest tego warty. A i przy okazji jest. I to 4 rolki. Nie raz i nie dwa spotkałem się z opinią, jakoby w Indiach ciężko było o dobry melanż. Przyznam, że ten z mitów jest jak dla mnie najbardziej przygnębiający. Legenda głosi, że jeśli w Indiach istnieje życie nocne, to można je spotkać właśnie na naszej dzielnicy Colaba. Akurat tak się szczęśliwie lub nieszczęśliwie składa, że zaraz obok naszego hostelu jest jeden z najsłynniejszych pubów, klubów, jakkolwiek go nie nazwać, w Bombaju. No i sprawdźmy, co z tego wyniknie. Ja już mam pewne przeczucia. Z kronikarskiego obowiązku wypada się przejść. Za małe piweczko 0,3 wołają sobie ponad 30 zł. Miejscowi bawią się raczej w swoim gronie do obcokrajowców, odwracając się plecami. A w środku nie można nagrać nic, bo ochrona momentalnie zabrania wyciągać kamery. Nawet mi się nie chce komentować tego dramatu. Jedzenie w Indiach jest na ogół jadalne. Z tym, że po zjedzeniu każdej zatopionej w gęstym, tłustym, ostro-kwaśnym sosie potrawy z uszu prawie tryska nam olej, a jej smak czujemy w gębie jeszcze przez kolejnych kilka dni. A gdyby ktoś się zastanawiał, czy Hindusi faktycznie jedzą tylko ręką i tylko prawą, to odpowiedź brzmi tak. Opuszczam Bombaj z przekonaniem, że jest on najgorszym miejscem, w jakim w życiu byłem. Nie wiem jeszcze, że wkrótce wyrośnie mu silna konkurencja. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.